Witam, szanowne grono graczy. Właśnie jako gracz Path of Exile stwierdziłem, że zagrajmy w Diablo 4 i sprawdźmy taką zupełnie inną filozofię rozgrywki. Jednakże jest jedno założenie. Stwórzmy najbardziej leniwy build na tej planecie. Do tego posłuży mi Paladyn na aurach, który wydaje mi się być bardzo ciekawym buildem, który nie wymaga używania żadnych praktycznie zdolności. Więc będzie dość przyjazny dla wszelkim książkoczytaczom czy serialooglądaczom. Shannor siedziała na małym łóżku, podwijając pod siebie bose stopy. Dziewczyna. O, skończyłem. Zaciekawieni? Zapraszam. Tworzę postać i już na starcie mam pierwsze spostrzeżenie. Zauważam, że w sumie nie ma większego znaczenia, jaką broń trzymam. Animacje praktycznie jej nie uwzględniają, a umiejętności po prostu pojawiają się na ekranie. Nie ma różnicy, czy mam broń dwuręczną, czy jednoręczną starczą. Trochę inaczej niż w Path of Exile, gdzie broń często definiuje, czy w ogóle możesz używać danej zdolności. Dziwne, zupełnie inne podejście, ale może dlatego to wszystko tak działa płynnie, tak smooth. I ku mojemu zdziwieniu nie muszę przechodzić kampanii. Od razu wskakuję w historię sezonową, która kontynuuje wcześniejsze wydarzenia. Myślę sobie, okej, trochę dziwne, ale z drugiej strony nie trzeba przechodzić kampanii. Chociaż dość dawno w nią grałem i fajnie byłoby sobie odświeżyć, więc troszkę smutek. Ale pamiętam, że niektórzy z was pisali w komentarzach, że rany, nie muszę przechodzić kampanii, ale z kolei drudzy się pojawiali, którzy mówili, a ja tam lubię przechodzić kampanię. Dajcie znać, jak jest u was. Stwierdzam, że ustawiam poziom trudności na maksymalny, dostępny. Niech będzie jakieś wyzwanie. I tutaj wychodzi mi poziom świata 4. Pierwsze godziny to raczej sprawdzanie, czy właśnie nie popełniłem bardzo złej decyzji życiowej. Po 2 godzinach okazuje się, że w sumie gra się całkiem przyjemnie. Wpadają pierwsze rzadkie przedmioty, build zaczyna się sklejać. Po 4-5 godzinach dochodzę do wniosku, że ten poziom trudności nie jest aż tak groźny, a nawet troszkę staje się wygodny. Torment 1 dalej jest zablokowany i coś piszą o dołach rzemieślnika. W sumie brzmi znajomo. Na pewno kiedyś tam byłem, ale pamięć mam z tego, wiecie, mniej więcej taką jak z fabuły Diablo 4. Czyli w sumie większości nie pamiętam, dlatego miło byłoby sobie odświeżyć. Pierwsze zderzenie z systemami. Po kilku godzinach zaczynam ogarniać. Zakładki sezonowe, relikwiarze, niebieskie wykrzykniki na mapie, okej, spoko. Materiały do craftingu, punkty na kosmetyki, legendy w ogromnych ilościach. I aspekty, które można jakoś zdobyć. Nie pamiętałem, musiałem sobie to przypomnieć. Kiedyś była maszyna do wyciągania aspektów, a teraz idziesz i rozwalasz legendę. Czyli zdolność tego legendarnego przedmiotu, który leci do kodeksu tuż po rozwaleniu tego przedmiotu. No dobra, czyli mielimy legendy na potęgę, zbieramy moce i przekuwamy je na przedmiotach. Tyle, że często są słabsze niż te z dropu, w sensie te przekute. Więc lecę z fabułą sezonową aż do końca, a potem czas na farmę piekielnych przypływów. Kampania była tak emocjonująca, że dzień później niewiele z niej pamiętam. Była tam jakaś zdrada. Tak na pewno ktoś tam zdradził. Dobra, nieważne. Droga do Torment. Mam już tyle mocy, że poziom świata 4 robi się absurdalnie łatwy. Myślę sobie, gdzie ja w końcu odblokuję ten Torment? Szukam i okazuje się, że chodzi o obelisk w Kerrygar. Ledwo go zauważyłem, na szczęście mapa zaznacza go całkiem solidnie. Okej, lecimy doły rzemieślnika. Do odblokowania Torment potrzebuję poziom 10, to może zróbmy od razu 20. Paragony i pierwsze absurdy liczb. Przy okazji zaczynam zdobywać punkty paragonu. Układam planszę pod maksymalny scaling. Chodzi o procenty z tych procentów, co mamy już. I nagle Torment 1 i 2 robią się kompletnie trywialne. I mamy taki paragon zamek, który ci skaluje pancerz na obrażenia i masz ponad 500% obrażeń dodatkowo. A 100 punktów paragonów możecie wbić w jednej dłuższej rozgrywce, w sumie idealnie. Inflacja wszystkiego. W tym momencie zaczynają się dzikie liczby. Złoto w milionach, obrażenia w milionach, crafting, gdzie muszę zrobić 5000 czegoś, żeby zrobić 8 czegoś innego. Mówię tutaj o klejnotach.
różnego koloru. Polowanie na unikat. Od samego początku próbuję zdobyć rękawice pod build. Dawnbringer, czyli przynoszacz świtu. Farmię, podziemia, doły rzemieślnika, eventy. Wszystko, nic nie dropi, ale widzę, że w piekielnych przypływach można farmić żarzące popioły, żywą stal. Są to materiały do przywoływania bossów. Zbieram surowce, przywołuję bossa. W takiej jednej lokacji w końcu jest przynoszacz świtu. Dropnął. Właściwie tylko to mnie powstrzymywało przed totalną destrukcją wszystkiego, co jest wokoło mnie. Zatem build jest gotowy. I to zmienia absolutnie wszystko. Najbardziej leniwy build Paladyna został ukończony. Teraz mogę czytać seriale, oglądać książki, w sensie słuchać seriali, czytać PDF-y z boku ekranu, jestem niepowstrzymany. Co jeszcze zostało do zrobienia? Kampania zrobiona, build zrobiony. A może nie do końca, wiadomo, że można farmić te super mityczne przedmioty i wzmacniać, żeby robić dalsze doły rzemieślnika. Cytadela, najlepiej w koopie, ponieważ tam mechaniki są ustawione tak, że jedna postać musi stanąć tu, druga postać musi stanąć tu, żeby ta postać mogła przejść dalej. Nie da się tego zrobić solo. Wrażenia z rozgrywki. Nie ukrywam, tłuczenie milionów przeciwników, którzy biegną do ciebie i nagle giną, daje pewną satysfakcję. Zbieranie legend, przerabianie ich na inne przedmioty, mielenie tego wszystkiego też, tylko że przez jakiś czas. Po ukończeniu 55 poziomu dołów rzemieślnika odblokowałem Torment 4. Teraz pozostało jedynie farma mitycznych przedmiotów, cytadeli, bossów świata, koszmarnych podziemi i piekielnych przypływów. Ale polowanie na bossów świata szybko mi się znudziło. Po kilku dniach czuję, że gra już mnie tak nie trzyma. Porównanie do Path of Exile. Mimo że zmusza do przechodzenia kampanii od zera, potrafi utrzymać przy grze znacznie dłużej niż Diablo 4. Trochę przytłoczyła mnie tutaj ilość przedmiotów i systemów, które prowadzą do różnych aktywności, robiących w zasadzie to samo. Zabij, podnieś przedmiot, otwórz drzwi, zabij i tak w kółko. Systemy są tutaj uproszczone, co sprawia, że momentami są mniej emocjonujące. Sezon 12. Przyszłość. Kolejny sezon ma wprowadzić kontynuację historii, mechanikę przypominającą Rampage z Path of Exile, czyli im większe kombo zabójstw, tym mocniejsze efekty. Wielu graczy twierdzi, że to jest troszkę mało za sezon, trudno się tutaj nie zgodzić. Kolejne sezony w Path of Exile to są ogromne ligi, które przypominają czasami DLC-ki. No ale nie marudźmy, dla każdego coś innego, w szczególności w Diablo można pograć w koopie, dobrze się bawić z kumplem, zawsze z kumplem jest trochę milej, prawda? Tak więc dzięki wielkie za uwagę, pokazałem wam Auradina, który działa tak dość pasywnie i to działa całkiem dobrze. Następnym razem proponuję zrobić build, który wymaga używania jakiejś umiejętności. But safeguarding the world from the forces of hell is a task without end. You well know the challenges before you and the path to victory. Ormus trusts you to decide which battles are most in need of your aid. You are now prepared for the torments ahead.